Wydaje mi się, że to jest wszystko, co w tej chwili posiadam z tej warszawskiej fabryki, z warszawskich zakładów maszyn elektrycznych. No i jak możecie zobaczyć na tej reklamie, te grzejniki Calor Congo są praktycznie identyczne. One się troszeczkę różnią. Typ P i teraz nie jestem pewien, albo P01 albo PO1. Uznajmy, że jest to P01. Także ja bym na razie wziął się za demontaż tego grzejnika. Ten sobie obejrzymy później, albo jeszcze w tym, albo w następnym krótkim odcinku. Myślę, że jednak w ten sposób ten grzejnik będzie wyglądał dużo ładniej. A tutaj mamy grzałki, śmigiełko wentylatorka. Od drugiej strony mamy dostęp do silniczka. W tej chwili nie widzę jakiego typu. No, czyszczę, ale prawdę mówiąc napisów żadnych nie widzę. Takie mocowanie, w którym moim zdaniem można było wkręcić czy zamocować tutaj oprawkę żaróweczki i wtedy ten grzejnik nie tylko grzał, nie tylko dmuchał ciepłym powietrzem. I mam wrażenie, że wszystko naprawdę ładnie działa. Po pierwsze działa wentylator, działa nawiew, chociaż jest trochę głośny. Cześć! Dzisiaj chciałbym Was bardzo zaprosić na odcinek poświęcony tym grzejnikom elektrycznym z warszawskich zakładów maszyn elektrycznych. Grzejnikom, czy właściwie termowentylatorom, ponieważ one obydwa wyposażone są w silniczki elektryczne i wentylatorki, które wywoływały tutaj dodatkowy przepływ powietrza przez te spiralki grzejne. Nie jestem pewien, czy w tym dzisiejszym odcinku obejrzymy obydwa. Na pewno zajmiemy się tym grzejnikiem. Zależy, co jest w nich do zrobienia. Być może zdążymy przejrzeć dwa. Jeżeli nie, to temu będzie poświęcony oddzielny odcinek. Ale przynajmniej na początek chciałbym je tutaj razem na stole postawić, a przyznaję, że bardzo mi na tym odcinku zależy, ponieważ jak już chyba kiedyś wspominałem, zbliża się wystawa, której częścią będą również stare polskie i nie tylko polskie grzejniki, ogrzewacze, termowentylatory elektryczne i nie tylko elektryczne. No i mam coraz mniej czasu, żeby te eksponaty z mojej kolekcji, które mają szansę w takiej wystawie czy w ramach takiej wystawy wystąpić, żeby je wyczyścić, przejrzeć, sprawdzić, czy działają. One nie wszystkie muszą być sprawne, ale powinny przynajmniej w miarę ładnie wyglądać, a te grzejniki są jeszcze dosyć brudne, trzeba je będzie wyczyścić tak, żeby nie przynosiły wstydu podczas prezentacji na wystawie. Kilka tygodni temu pokazywałem taki dłuższy odcinek, w którym wystąpiło, nie wiem, 20 czy 30 różnego rodzaju grzejników proponowanych do udziału w tej wystawie. No a teraz właśnie chciałbym się po kolei każdym z nich zająć i w najbliższych odcinkach będziemy dlatego z grzejnikami mieć trochę więcej do czynienia. Zresztą niedawno oglądaliśmy już taki francuski promiennik ciepła, czy grzejnik Calor z lat 30. Bardzo ciekawy eksponat, który nawiasem mówiąc postawiłem tutaj, ponieważ on jest w pewien sposób z tymi dzisiejszymi polskimi grzejnikami czy termowentylatorami spokrewniony. W jaki sposób, to za chwilkę Wam powiem. W ogóle postawiłem tutaj na stole kilka innych urządzeń, które akurat nie należą do kategorii urządzeń grzejnych, ale pochodzą z tej samej fabryki. Ja przyznaję, że ja zawsze bardzo lubię oglądać urządzenia z fabryk, zakładów czy z jakiejś spółdzielni pracy, które już tutaj na kanale się pojawiały. To jest zawsze trochę jak takie spotkanie ze starymi znajomymi. Powiedziałem Wam, że te grzejniki pochodzą z warszawskich zakładów maszyn elektrycznych. To jest fabryka na warszawskim Okęciu, która powstała w 1961 roku, a właściwie nie powstała, tylko zmieniła nazwę, bo wcześniej w jej miejscu działały tak zwane warszawskie zakłady silników elektrycznych. Fabryka o bardzo długiej, jeszcze przedwojennej historii, kiedyś już sobie krótko o tym mówiliśmy. No i właśnie z tej samej fabryki, ale działającej jeszcze wcześniej, w latach 50. pod nazwą Warszawskie Zakłady Silników Elektrycznych pochodzi na przykład ten dosyć rzadko spotykany polski odkurzacz Skrzat. Tutaj jest jeszcze na górze logo WZSE, czyli właśnie Warszawskie Zakłady Silników Elektrycznych, symbol M18, Warszawa. On pochodzi chyba gdzieś, nie wiem, z 58, 59, może z samego początku lat 60. Od 61 roku obowiązywała nazwa Warszawskie Zakłady Maszyn Elektrycznych, więc ten odkurzaczek na pewno jest wcześniejszy. Z warszawskich zakładów silników elektrycznych, tutaj widać ten napis,
pochodzi także ta obudowa transformatora bezpieczeństwa, który również już na kanale oglądaliśmy. Tutaj jest też bardzo ładne logo tych zakładów. Oglądaliśmy tutaj też na kanale wcześniej, przepraszam, ja go dopiero teraz przyniosłem, taki też dosyć rzadko spotykany polski odkurzaczyk Syrenka z 1959 roku, który co prawda jest wyprodukowany w stołecznych zakładach sprzętu gospodarstwa domowego, ale w środku w nim również znajduje się silnik z ówczesnych warszawskich zakładów silników elektrycznych. Mogę Wam tutaj wyświetlić zdjęcie tego silnika. No i mam tutaj na stole jeszcze silnik od pompy wody Ola. On pochodzi już z lat 70., czyli jest tak naprawdę chyba ze wszystkich tych stojących tutaj urządzeń w cudzysłowie najnowszy. I ten silnik również wyprodukowany został w warszawskich zakładach maszyn elektrycznych, już nie silników, tylko maszyn elektrycznych, dokładnie tak jak te dwa grzejniki. Przepraszam, tej całej pompy Ola tutaj nie przynosiłem, bo jej obudowa z plastiku jest dosyć duża, ale tej pompie Ola jest poświęcony, czy przynajmniej demontażowi pompy Ola jest poświęcony oddzielny odcinek na kanale, także można ją tam zobaczyć. Wydaje mi się, że to jest wszystko, co w tej chwili posiadam z tej warszawskiej fabryki, z warszawskich zakładów maszyn elektrycznych. Pozostałe przedmioty na razie odkładam. Zostawię tutaj tylko te grzejniki i zostawię na razie ten stary francuski grzejnik z lat 30., bo powiedziałem Wam, że on jest z nimi spokrewniony i wyjaśnię zaraz w jaki sposób. Mamy teraz na stole już tylko te 3 grzejniki elektryczne, między innymi 2, o których dzisiaj będziemy mówić. Przyznaję, że jak pierwszy raz zobaczyłem te grzejniki, czy te termowentylatory z warszawskich zakładów maszyn elektrycznych, to byłem absolutnie zachwycony ich designem, ich wzornictwem. One pochodzą z początku lat 60., te dwa chyba z 1963 roku. Zobaczymy sobie zaraz tabliczki znamionowe. Widziałem nawet troszeczkę starsze egzemplarze, nie wiem, gdzieś z 60 czy 61 roku. Widziałem jeszcze tego typu grzejniki właśnie z tabliczką warszawskich zakładów silników elektrycznych, czyli na pewno pochodzące najpóźniej z 61 roku. Powiedzmy ogólnie, że jest to przełom lat 50., początek lat 60. One jak na tamte lata są naprawdę fajne i są bardzo solidnie wykonane. Przyznaję, że byłem zachwycony pomysłowością konstruktorów z tej fabryki, aż zacząłem szukać trochę więcej informacji o tych grzejnikach, i wtedy trafiłem w internecie na to, że właściwie są one prawie 1 do 1 identyczne jak francuskie grzejniki czy francuskie termowentylatory bardzo znanej marki Calor z Lyonu. Są takie, być może wyświetlę, postaram się znaleźć i wyświetlić Wam tutaj taką starą prasową reklamę z francuskiej prasy z lat 50., chyba z lat 50. Były takie grzejniki o nazwie Calor Congo, model Congo, zresztą pochodzący z takiej linii kilku grzejników o takich afrykańskich w cudzysłowie nazwach. Tutaj na tej reklamie widać m.in. grzejnik Sudan, taki kwadratowy. Myślę, że dzisiaj z uwagi na poprawność polityczną pewnie tego typu reklamy by nie przeszły, ale pamiętajmy, mówimy o latach 50. No i jak możecie zobaczyć na tej reklamie, te grzejniki Calor Congo są praktycznie identyczne, one się troszeczkę różnią, poszukałem sobie potem ich zdjęć w internecie, one się różnią troszkę kształtem tej obudowy wylotu powietrza i troszkę się różnią tym tyłem obudowy, nie mają takich otworków, tylko takie poprzeczną taką kratownicę na swój sposób, ale mają identyczne nóżki, identyczną tę obudowę, tutaj też mają taki otwór na rączkę. To są praktycznie dokładnie te same grzejniki, tylko że w wykonaniu polskim z warszawskich zakładów maszyn elektrycznych. Nawiasem mówiąc, nie wiem, nie sądzę, żeby na początku lat 60. była podpisana jakaś umowa licencyjna. Prawdopodobnie zostały one, jak w latach PRL-u często się zdarzało, po prostu z tych francuskich grzejników renomowanej firmy Calor skopiowane, aczkolwiek może się mylę, może rzeczywiście jakaś współpraca istniała i być może licencja na produkcję takich wycofanych już z produkcji trochę przestarzałych termowentylatorów Calor została do warszawskich zakładów maszyn elektrycznych, czy jeszcze wtedy warszawskich zakładów silników elektrycznych przekazana, udostępniona, sprzedana. Tego nie wiem, niestety nie znalazłem na ten temat żadnych materiałów. W każdym razie te polskie grzejniki
są właściwie odpowiednikami francuskich grzejników Calor. No i właśnie dlatego postawiłem też tutaj na stole ten dużo starszy francuski grzejnik, czy promiennik ciepła Calor, prawdopodobnie z lat 30., czyli jeszcze przedwojenny, któremu poświęcony jest dostępny na kanale oddzielny odcinek. No to jest taki, można by powiedzieć, daleki kuzyn tych polskich grzejników, ale zbudowanych na bazie projektu opracowanego w Lyonie przez firmę Calor. Także ten grzejniczek Calor odstawiam, a my przyjrzymy się dokładniej jego dwóm polskim kuzynom. Pozwólcie, że ja odwinę tutaj ten przewód zasilający. Wtyczka, nawiasem mówiąc, jest z pewnością późniejsza. Ona nie pochodzi z początku lat 60. W środku mamy dwie spirale grzejne nawinięte na takich ceramicznych korpusach, zresztą zupełnie innych niż w najbardziej typowych w Polsce grzejnikach z cieszyńskiej termiki czy z krakowskiej radiotechnicznej spółdzielni pracy. Tam były zupełnie inne, cieńsze, dłuższe te grzałki. No te widać, że są skopiowane z tych francuskich grzejników i właściwie tego typu grzałki chyba w innych urządzeniach produkcji polskiej chyba nie były stosowane. Ten grzejnik, jak widzicie, w odróżnieniu od tego ma jeszcze dodatkową taką blaszaną podstawkę. Nie jestem pewien, czy ona nie została później dodana, czy ona nie jest nieoryginalna. Prawdopodobnie był on przykręcony gdzieś do jakiegoś stołu. Nie wiem, gdzie był dokładnie używany. Może w jakiejś fabryce, może w jakimś biurze. W każdym razie prawdopodobnie był gdzieś przykręcony na stałe. Ten grzejnik był przenośny. No, zastanawiam się, być może tę blaszkę po prostu stąd odkręcimy. Zobaczymy później. Przyjrzyjmy się od razu tabliczce znamionowej z tego grzejnika, którą postaram się Wam tutaj z boku wyświetlić. Na górze jest napis Warszawskie Zakłady Maszyn Elektrycznych. Typ P i teraz nie jestem pewien, albo P01 albo PO1. Uznajmy, że jest to P01. Numer seryjny chyba 4904, 220 V, prąd przemienny, 1500 W, moc tego grzejnika, rok 1963, praca C, praca ciągła, no i zgodność z normą z 58 roku, napis Made in Poland na dole, ładnie zachowana tabliczka znamionowa. Mam wielką nadzieję, że kiedyś uda mi się znaleźć taki grzejnik jeszcze z tabliczką Warszawskich Zakładów Silników Elektrycznych. Tutaj z boku znajdował się wyłącznik, którego nie ma, jest zaślepiony ten otworek, zakręcony śrubkami, no czyli zakładam, że grzejnik od razu po włączeniu do kontaktu będzie działał i to jest właściwie wszystko. To, co mnie ciekawi, to jest sposób rozmontowania tego grzejnika. Nie widzę tutaj z tyłu żadnych śrub na obudowie. Nie widzę z przodu żadnych śrub poza jedną śrubką trzymającą tę pokrywę wylotu powietrza, więc prawdopodobnie trzeba będzie ją odkręcić. Dopiero wtedy dostaniemy się tutaj do śrubek trzymających te wewnętrzne elementy. Zaraz to sobie zobaczymy, to mnie właśnie bardzo ciekawi. Jeszcze ewentualnie rzućmy dla porównania okiem na tabliczkę na tym drugim grzejniku. Tutaj od razu widać przez tę pokrywę, że złamana jest jedna z tych grzałek i rozerwany jest ten drut na nią nawinięty. Także to na pewno trzeba będzie poprawić. Patrzę na tabliczkę. Warszawskie Zakłady Maszyn Elektrycznych, również typ P01 albo PO1. Numer seryjny chyba znacznie niższy, ja go tutaj dobrze nie widzę, ale nie wiem, 857 chyba albo 057. Będzie to na pewno widać na zdjęciu. No i też 220 V, prąd przemienny też chyba 1500 W, rok produkcji 63, praca C, zgodność z tą samą normą z 58 roku, napis Made in Poland. Praktycznie identyczne obydwa grzejniki. Ten jest tylko pomalowany w takim młotkowym kolorze zielonym, ten jest w takim bardziej szarym kolorze. Ale poza tym obydwa grzejniki są identyczne i obydwa wymagają wyczyszczenia. Ten grzejnik, jeszcze rzućmy okiem na ten przewód. No i on ma, widzę, tylko dwużyłowy przewód zasilający. Tutaj powinien moim zdaniem być jednak trzyżyłowy z tą żyłą ochronną podłączoną do korpusu grzejnika, biorąc pod uwagę metalową obudowę. Tutaj widać, że już ta izolacja się kruszy, pęka. Ja bym powiedział, że ten przewód jest do wymiany, ta wtyczka też będzie do wymiany.
tutaj chyba będziemy mogli ten przewód zostawić, bo on wygląda bardzo ładnie, aczkolwiek miernikiem jeszcze sprawdzimy, czy on się nadaje. Czyli tu przy tym grzejniku wiemy na pewno, że trzeba będzie przynajmniej skleić tę grzałkę i połączyć ten drut na nią nawinięty. Trzeba będzie wymienić przewód i wymienić wtyczkę. Tutaj dla odmiany mamy wyłącznik na tym grzejniku, coś czego tutaj nie ma. A tutaj przede wszystkim jest do wyczyszczenia ta metalowa podstawka. Grzałki wydają się sprawne, w ogóle grzejnik jest chyba w troszeczkę lepszym stanie i jest znacznie czystszy i chyba ma w lepszym stanie jednak ten przewód. Także ja bym na razie wziął się za demontaż tego grzejnika, ten sobie obejrzymy później albo jeszcze w tym, albo w następnym krótkim odcinku. Przyznaję, że tutaj na początek od razu troszkę się namęczyłem z tymi śrubkami, którymi przykręcona jest ta blaszana podstawka, bo do nich jest trochę trudny dostęp. Ale zaraz spróbuję je odkręcić. Już dwie mam odkręcone. Zobaczymy, czy tę podstawkę w ogóle będziemy tutaj ponownie montować, bo tak jak mówię, moim zdaniem ona jest tutaj nieoryginalna. Ale zaraz to zobaczymy. Pozwólcie, że ja jeszcze je odkręcę. Nawiasem mówiąc, jest ten grzejnik. O, te się odkręcają dobrze. Do tamtych dwóch jest trudny dostęp, a śrubokrętem od tej strony też nie jest łatwo je ruszyć. Zaraz będę z tym dalej walczył. Zaraz wam pokażę, jak uda mi się to odkręcić. I mogę odczepić całą tę blaszaną podstawkę. Ona faktycznie jest już dość mocno zardzewiała. I jeszcze ewentualnie możemy też odkręcić, ale może to później zrobimy. Tutaj to mocowanie przykręcone do nóżek. Myślę, że jednak w ten sposób ten grzejnik będzie wyglądał dużo ładniej i lżej w cudzysłowie niż z tą zniszczoną już podstaweczką. No to może faktycznie odkręćmy też od razu te śrubki tutaj w nóżkach. Fajnie, chwilkę to zajęło, ale mamy już całą tę podstawkę zdemontowaną. Tutaj nawiasem mówiąc są nakrętki od śrubek trzymających całą tę podstawkę do korpusu grzejnika. No to tak jak powiedziałem, więcej śrub tutaj już nie mamy. Jedyna śruba to jest ta trzymająca tę pokrywę wylotu powietrza. Odkręcamy ją i zobaczymy, czy uda się rozmontować dalszą część tej obudowy. Ja sobie tylko do jakiegoś koszyczka te wszystkie śrubki tutaj włożę, żeby one nie leżały, a zostawię je w komplecie z tym grzejnikiem. Może kiedyś się ta podstawka jednak przyda. Ja sobie tylko podłożę tutaj taką gumową podkładkę, żeby nie porysować tego grzejnika albo nadmiernie blatu. No i odkręcam śrubkę. Aha, i otwieram, tutaj ona jest tylko zahaczona, otwieram całą tę aluminiową pokrywę wylotu powietrza. Tutaj mamy obydwie grzałki, zresztą w bardzo ładnym stanie. Mamy to śmigiełko wentylatora, które się nawet ładnie obraca. Przez chwilę myślałem, że tutaj może jest żaróweczka jakaś do podświetlenia, ale raczej nie. No i co? I teraz spróbowałbym może odkręcić tutaj te dwie śrubki. Zobaczymy, co nam to da. No, ta jest jakoś dużo dłuższa. O, i mogę wyjąć, zobaczcie, cały ten mechanizm grzejnika z obudowy. No tak, tutaj zostaje już tylko ta obudowa, którą zaraz odkurzaczem wyczyścimy. A tutaj mamy grzałki, śmigiełko wentylatorka, od drugiej strony mamy dostęp do silniczka. W tej chwili nie widzę jakiego typu, ale zaraz myślę, że po odkręceniu go gdzieś tu być może jakieś napisy zobaczymy. Tutaj znajdował się z tej strony kiedyś wyłącznik, ale on jest zupełnie
odkręcony, nie ma go tutaj i przewody są... Przewód zasilający jest po prostu na stałe tutaj podłączony. No i tak, jest to przewód trzyżyłowy. Tutaj żyła ochronna z tego przewodu jest podłączona do korpusu grzejnika, a pozostałe dwie żyły są podłączone tutaj do tych styków, od których odchodzą przewody zasilające grzałki. To są te. I przewody zasilające silniczek. To są te. Silniczek wygląda na taki dosyć typowy, podobny do tych stosowanych w suszarkach do włosów. Może troszeczkę jednak większy. Zaraz chętnie bym zobaczył, jakie są na nim oznaczenia, ale muszę przynieść odkurzacz i tutaj ten kurz, ten pył z tego silniczka odkurzyć. Bardzo mnie ciekawi, czy jest to silniczek również produkcji warszawskich zakładów maszyn elektrycznych, a może jeszcze z jakichś starych zasobów z logo warszawskich zakładów silników elektrycznych, o ile w ogóle jakieś oznaczenie na nim się będzie znajdowało, bo szczerze mówiąc to tutaj nigdzie go nie widzę. Dobra, wyczyśćmy to. Przyniosłem sobie odkurzacz i wyczyśćmy teraz ten silniczek troszkę. Czyszczę, ale prawdę mówiąc napisów żadnych nie widzę. Patrzę tutaj też od drugiej strony. Zupełnie nie widzę oznaczenia typu tego silniczka. Tutaj z boku tabliczki znamionowej nigdzie nie ma. Zakładam, że jest to produkcja własna warszawskich zakładów maszyn elektrycznych, ale szkoda, że nie oznaczono tutaj nic na tym silniku. Dobra, ja się jeszcze troszkę pobawię w czyszczenie i zaraz Wam pokażę, jak to wyszło. Wyczyszczę tutaj oczywiście też od środka, odkurzę tę obudowę grzejnika. No dobrze, ja troszkę pobawiłem się w czyszczenie tego silniczka, w ogóle wnętrza tego wentylatora, ale niestety żadnych napisów na silniku nie znalazłem, nie widzę ich też tutaj od drugiej strony pomiędzy tymi śmigiełkami. Także niestety dokładnego oznaczenia tego silnika nie jestem w stanie stwierdzić. Wyczyściłem też w środku tę obudowę, wyczyściłem też tutaj tę część. Nawiasem mówiąc, tutaj jest pewna ciekawostka. Powiedziałem Wam, że to wygląda troszeczkę jak miejsce na umieszczenie żarówki do podświetlenia tego grzejnika i moim zdaniem faktycznie, zobaczcie, tutaj w tej obudowie nawet, o to chyba teraz widać, znajduje się takie mocowanie, w którym moim zdaniem można było wkręcić czy zamocować tutaj oprawkę żaróweczki i wtedy ten grzejnik nie tylko grzał, nie tylko dmuchał ciepłym powietrzem, ale jeszcze w dodatku służył trochę jako lampka. Widzieliśmy takie polskie grzejniki Termika, już nie pamiętam, chyba R6 z podświetleniem. Bardzo fajna rzecz, tutaj niestety tej oprawki w ogóle brakuje. Ciekawe, czy została wymontowana później, czy nie została zamontowana fabrycznie, bo na przykład zrezygnowano z montażu takich lampek w tych grzejnikach. Ja tego teraz nie będę robił, ale kiedyś myślę, że fajnie byłoby taką oprawkę przywrócić w tego rodzaju grzejniku i on by nawet fajnie wyglądał na wystawie, gdyby odłączyć te spirale grzejne, odłączyć albo nawet zostawić ten podłączony silniczek i uruchomić tutaj żaróweczkę, wtedy postawiony w jakimś ciemnym kącie by bardzo ładnie świecił. Zobaczymy, jak to jest w przypadku tego drugiego grzejnika, czy tutaj taka oprawka z żaróweczką ewentualnie się zachowała. No tutaj ewidentnie nie. Ja myślę, że więcej już nie będę tutaj nic z tym grzejnikiem robił. Oczywiście, gdyby miał on być normalnie wykorzystywany na co dzień, to ja bym powiedział, że jednak chyba warto tutaj przynajmniej te przewody z przewodu zasilającego idące do tych grzałek zmienić. Można by poprawić ewentualnie izolację na tych idących do silniczka, chociaż ona nie jest jeszcze bardzo popękana. No ale to jest jednak zabytek. Bardzo mi zależy na utrzymaniu tego grzejnika możliwie w oryginalnym stanie, a nie są te przewody tragiczne, więc ja je w ten sposób zostawiam. Wkładam z powrotem ten cały element razem. Przepraszam, tutaj muszę tą odgiętką wcelować w otwór.
No, chyba się udało. Zostawiam te grzałki w ten sposób. No, o, mam już tutaj wyjętą odgiętkę tego przewodu. Dobra, i możemy to ponownie przykręcić. Jeszcze zaraz wyczyścimy tę pokrywę. Ja tylko nasmaruję troszeczkę te śrubki. Ok, przewód mam już tutaj wyprowadzony. O, te śrubki po nasmarowaniu wkręcają się całkiem fajnie. No już mam ten cały mechanizm grzejnika ładnie przykręcony w środku. Nawiasem mówiąc, nie spojrzałem sobie, jak odmontowuje się te grzałki, ale może to przy kolejnym grzejniku zrobimy. Przepraszam, zapomniałem o tym. Chciałem zobaczyć, w jaki sposób się je wymieniało. Tutaj raczej od tej strony dostęp nie jest zbyt wygodny. Dobra, założymy teraz tę pokrywę wylotu powietrza, tylko też ją wcześniej troszeczkę odkurzaczem wyczyszczę. Jest nieźle, ale jeszcze troszkę to pędzelkiem i szmatką warto będzie z jakichś zabrudzeń doczyścić. Wygląda chyba już całkiem nieźle. No to tak, zaczepiamy tutaj. Nakładamy i przykręcamy śrubkę. Ok. Mamy to przykręcone. No dobrze, to jeszcze może przed wypróbowaniem tego grzejnika jeszcze porządnie wyczyśćmy tutaj tę obudowę. Ok, grzejnik mamy już w miarę dobrze wyczyszczony i zmontowany. Chciałbym jeszcze miernikiem sprawdzić, czy ma on szansę działać. Wygląda, że tak, a chciałbym sprawdzić jeszcze, czy tutaj nie ma gdzieś przejścia na obudowę. Moment, gdzieś tu jest jakiś może niepomalowany fragment. Tak. Tak, tutaj nie ma, a powinno być między tym stykiem od przewodu ochronnego a obudową grzejnika. No i jest. Ok. Myślę, że możemy zrobić próbę tego grzejnika, może najpierw na znacznie obniżonym napięciu. Przepraszam, powiedziałem Wam, że uruchomimy grzejnik na obniżonym napięciu przez ten mój regulator napięcia, ale zapomniałem, że przecież nie jest to zwykły grzejnik, tylko termowentylator z silniczkiem indukcyjnym. Jeżeli obniżymy tutaj za bardzo napięcie, no to po prostu ten silniczek nie ruszy. Także podłączyłem go po prostu do zasilania i teraz go włączę. I mam wrażenie, że wszystko naprawdę ładnie działa. Po pierwsze działa wentylator, działa nawiew, chociaż jest trochę głośny. Może jednak warto będzie kiedyś ten silniczek rozkręcić, wyczyścić, naoliwić. Będzie wtedy pewnie działał troszeczkę ciszej, ale też całkiem ładnie dmucha tutaj ten grzejnik ciepłym powietrzem. Nie widzę, żeby się te spirale jakoś na czerwono nagrzewały, ale jest tutaj ewidentnie cieplutko przed tym grzejnikiem. No może nie to, że parzy gdzieś w rękę, jestem w stanie stosunkowo blisko
tego grzejnika rękę trzymać, ale jest tutaj na pewno cieplutko. Tutaj w przypadku tego rozwiązania bez wyłącznika musimy tylko uważać na jedną rzecz. Koniecznie, kiedy włączamy ten grzejnik, musi ruszyć ten silniczek. Troszeczkę się boję, że to, że równolegle są połączone te dwie grzałki i jednocześnie silniczek, może czasem powodować, i wydaje mi się, że tak tutaj przy tym silniczku raz czy dwa było, jak go testowałem. Teraz akurat nie, ale tak wydaje mi się, że było. Może powodować, że w momencie włączenia tego wentylatora zaczną grzać grzałki, ale nie ruszy od razu ten silniczek. Chyba powinno być to zrobione w ten sposób, że w momencie włożenia wtyczki do gniazdka uruchamia się sam silniczek, sam nawiew powietrza, natomiast już tym wyłącznikiem włączamy lub wyłączamy zasilanie grzałek. Wtedy mamy pewność, że w momencie, kiedy włączone są grzałki, pracuje już silniczek, bo inaczej one się mogą łatwo przepalić. Także na to trzeba uważać i myślę, że tutaj jednak trzeba będzie popracować nad znalezieniem odpowiedniego wyłącznika. Popatrzymy sobie w tym drugim grzejniku tego samego typu, jaki wyłącznik jest tam zastosowany, i postaramy się tutaj dobrać możliwie taki sam. Bardzo mnie ciekawi, nawiasem mówiąc, czy ten drugi grzejnik jest też tak zrobiony, że po podłączeniu do prądu i włączeniu uruchamia się jednocześnie silniczek i grzałki. Czy może jest to zrobione w ten sposób, że po podłączeniu do prądu uruchamia się silniczek, a wyłącznikiem włącza się tylko zasilanie grzałek. To mnie ciekawi, zobaczymy, jaka jest jego budowa, jak to jest wszystko w środku połączone. O, tutaj teraz ruszył bardzo dobrze. Dobra, myślę, że możemy ten grzejnik odłączyć. Jest ładnie wyczyszczony, jest sprawny. Warto byłoby kiedyś przywrócić mu jednak tutaj ten wyłącznik. Może właśnie w taki sposób, żeby najpierw uruchamiał się silniczek, a dopiero potem włączane były te grzałki. W ten sposób będzie to bezpieczniej zrobione i silniczek na pewno będzie w stanie za każdym razem ruszyć. No i tak sobie myślę, że może kiedyś, jak będzie więcej czasu, to się nim jeszcze zajmiemy i przywrócimy tutaj też oprawkę żarówki z żaróweczką, która wyraźnie, na którą miejsce jest tutaj przewidziane, bo będzie to po prostu wtedy fajnie wyglądało. Ale na razie bardzo, bardzo się z tego grzejnika cieszę. No i to jest tak naprawdę chyba w tym odcinku wszystko, co chciałem obejrzeć i co chciałem razem z Wami zrobić. Rozmontowaliśmy ten grzejnik, usunęliśmy tutaj tę nieładną i w sumie niepotrzebną metalową podstawkę, przy pomocy której on kiedyś był gdzieś do czegoś na stałe przykręcony. Wyczyściliśmy ten grzejnik, obejrzeliśmy sobie, jak jest zbudowany. Niestety nie udało nam się znaleźć żadnych oznaczeń na silniczku. Sprawdziliśmy, że ten grzejnik jest sprawny, działa w nim silniczek, działają w nim grzałki. Niestety nie ma tutaj wyłącznika, który powinien się znajdować, i nie ma tutaj lampki, na którą jest przewidziane miejsce. A teraz bardzo chętnie zająłbym się też tym drugim grzejnikiem. Chciałbym zobaczyć, jak to jest w jego przypadku, w jaki sposób podłączony jest tutaj wyłącznik, czy jest tutaj oprawka żaróweczki, może trzeba będzie tutaj naprawić jedną z tych grzałek, no i trzeba będzie tutaj najpewniej wymienić cały ten przewód zasilający z dwużyłowego na trzyżyłowy. Zresztą ten ma już dosyć mocno zniszczoną izolację i ma nieodpowiednią, niebezpieczną wtyczkę bez przewodu ochronnego. Także tym się zajmiemy, ale myślę, że już w oddzielnym odcinku, bo na dzisiaj i tak już sporo zrobiliśmy, a w przypadku tego grzejnika już pójdzie to dużo szybciej, bo już mamy pewną wprawę, już wiemy, jak on jest zbudowany, jak go szybko rozmontować, jak go potem szybko zmontować. Także na razie za dzisiaj bardzo Wam dziękuję, a niedługo bierzemy się też za ten drugi bliźniaczy grzejnik, również z 1963 roku i również z warszawskich zakładów maszyn elektrycznych. Cześć i do zobaczenia.